akurat za rybkę. I co, mamy dużą rybę? No chyba największą jak dzisiaj. No ja sobie robisz. No duża ryba jest, co ci powiem. Czy duża? No nie jest duża, no ale... Ale nie, to, Ale może do podbieraka trafi ale to, już. ale to ryba to nie przeszkadzajka. Chyba nie, no. Albo duża przeszkadzajka. Ale też nie jest karp jakiś. Okej. Więc mówię wszystkim dzień dobry, tym co będą oglądać. A moje zdziwienie jest spowodowane tym, że tak rozmawialiśmy z Adamem, że nie możemy się strzelić z łowisko i pogadamy z Wami, czy macie jakieś sposoby na te ryby przeszkadzajki. I się trafił chyba karaś. I się trafiła nie przeszkadzajka. Tak, karaś. Zobaczcie jaka przezroczysta, piękna woda jest w ogóle. I to wygląda na karasia pospolitego, mimo że taki jest... Nie, Japoniec. Nie, Japoniec, ale wygrzbiecony, piękny. No pokrój ma karasia pospolitego, muszę wam powiedzieć. To jest kształt karasia pospolitego. Nie pytamy się, a mamy komentarz widać, słychać, więc Piękna rybka. okej. Czekajcie, o, mi haczyk wszedł tutaj, o. Odłożę to na chwilę na bok. Pokażę jeszcze rybę. Srebrna ryba, ale kształt karasia pospolitego, taka wygrzbiecona, wielkie płetwy. Wypuszczamy. Zobaczymy, czy to rodzyn, czy coś tam tu weszło. No dobrze, teraz mogę opowiadać, co robimy i gdzie jesteśmy. Coś tu mi... O, dobra, bo mi się zaczęło odwijać. Jesteśmy na łowisku Wojsze, niedaleko Ostrołęki. Nie wiem ile, z 15 km od Ostrołęki, 20 O, mniej więcej. coś takiego. W tej mniej więcej odległości, zależy z którego miejsca Ostrołęki ktoś będzie jechał. Na stanowisku numer 4. No i poluję tutaj na te ryby, które zamieszkują to łowisko, a przekrój gatunkowy jest dosyć duży. Także zobaczymy, co tutaj się skusi na moją przynętę. Co ja tu miałem założone, już nie pamiętam. No ja może coś powiem od siebie. Mamy od rana problem z rybami tak zwanymi przeszkadzajkami. Są to wzdręgi, także jak macie jakieś pomysły bo może jakieś doświadczenia z rybami przeszkadzajkami na łowiskach specjalnych, jak się ich pozbyć, jak je ominąć i tak dalej, to śmiało piszcie w komentarzach. Myślę, że spróbujemy wszystkiego. No chyba, że się okaże, że już te przeszkadzajki akurat jak odpaliliśmy live'a, to poszły, ale wątpię. Kacper, siema, jak lecą wakacje? No jak widać. Michał Głowacki, ty to masz życie, codziennie na rybach. Nie będę tego komentował, ale uwierz mi, że nie chciałbyś mieć teraz takiego życia, jakie mam. Mateusz Kujawski, siema, siema. Cześć Mateuszu. Kacper, większa kulka i haczyk, ale pewnie próbowaliście. No tak, no jakie próbowałeś? Największe? No dziesiątki kulki. Dziesiątki. Z tym, że ja mam takie przekonanie, że jeżeli... Coś tam poleciało, parasolka. Parasol. Ja mam takie przekonanie, że jeżeli w łowisku są małe ryby, te wzdręgi, no to nie ma tych większych ryb. A tutaj czy założyłem dziesiątkę przynętę, czy szóstkę, czy ósemkę, no to były brania takie, no widać, że coś skubało, nie mogłem tego zaciąć. Jak się udało zaciąć, no to były tej wielkości wzdręgi albo jakąś płotkę też złowiłem. Więc jak na razie te ryby przeszkadzają, tak jak Michał mówi, przeszkadzajki. One tutaj się panoszą. No ale trafiła się jakaś inna ryba niż wzdręga. Cały czas szczytówka, cały czas chodzi. To nie są brania, powiedzmy, normalnych ryb na takie, na które tu przyjechałem. I tak, nie będziemy Was oszukiwać, że jesteśmy trochę dzisiaj w tyle z robotą na razie, więc myślę, że ten live to takie, no tak jak obiecaliśmy Wam wczoraj, szybkie połączenie z Wami, ale myślę, że to może potrwać pół godziny, ale takie dobre pół godziny i pewnie będziemy się żegnać. Ale tak jak obiecaliśmy wczoraj, chociaż na chwilę,
Tak, no jak macie pytania odnośnie Dura Carp Feeder, to możemy o tym chwilę pogadać, bo Trochę mówimy. tak, bo dzisiaj tym wędziskiem łowię. Adam88, dzień dobry. Dzień dobry. Michał Głowacki, ryby duże w taką pogodę to w toni raczej. No to jest jakieś też wyjście, żeby odpalić pelet Waglera, ale tutaj na razie to trochę wieje za bardzo. O, trochę będzie ciężko na pole Waglera. Kacper, panu Adamowi nie jest ciepło, my 30 stopni. No jest ciepło, jest. Kacper, u nas też 30, ale lepiej nieraz, czasem lepiej nieraz się spocić niż bardziej opalić. Tak, jak wczoraj trochę się opaliłem i cierpią moje nogi. Mam taką dosyć jasną karnację, jak to niektórzy na mnie mówią, różową. Więc wolę nie nadużywać kąpieli słonecznych, bo później cierpię bardzo. Mateusz Kujawski, może z 1 lub 2 metry dalej poza pole nęcone. No można też tak próbować, tylko te brania to są takie, że zacząłem w ogóle bez nęcenia, bo tu rozmawiałem z przemiłym synem gospodarza i tutaj podpowiada właśnie, jak on tutaj łowi, a jest stałym bywalcem na tym łowisku. No to właśnie mówi, że po prostu zaczyna wędkować bez żadnego nęcenia i zgodnie z jego radą tak właśnie zacząłem. No ale Bardziej, że ja też coś podpowiem, mam to nagrane akurat z drona. Jak uda się nagrać dzisiaj ten film, to mam nadzieję, że to pokażę. Wpadł podajnik w pole nienęcone z dużym peletem i momentalnie przy tym podajniku chmara po prostu wzdręg, małych wzdręg. Tam ich było kilkadziesiąt w jednym miejscu, nagle znikąd się pojawiły. Także idą do wszystkiego. ja w międzyczasie jeszcze sobie, tutaj jest takie dosyć głębokie miejsce, podobno nawet 5-metrowe, około nie wiem ile, 10 metrów od brzegu, więc nęcę to głębokie miejsce, Jak mamy w ogóle na czacie jakichś bywalców na Wojsze, to dajcie znać. 8 mm peletem, więc tam nic więcej w to łowisko nie podaję, tylko ten 8 mm pelet, żadnej kukurydzy, żadnych takich rzeczy, które mogłyby się spodobać tym małym wzdręgom, chociaż tutaj próby robiliśmy blisko brzegu. Nie wiem, czy Michał to uchwyci, ale Michał, O, no. zobaczcie, co się dzieje w wodzie, jak wpadnie pelet do wody. Tutaj są mniejsze rybki oczywiście. Nawet jak wrzucam ten 8 mm pelet, to też tam się w tej wodzie dzieje, bo te małe rybki przypływają do tego. Także małe ryby są bardzo głodne, to widać, że są głodne. To jest branie właśnie małych ryb. No i myślimy. Zobaczymy, może coś pomożecie. Dobra, lecimy. Są pytania. Michał Koreń, czy możesz opowiedzieć, na co dziś łowisz? Jaka taktyka, jaka metoda, jaki zestaw? Mogę opowiedzieć, no dzisiaj jestem na łowisku Wojsze. Pierwszy raz jestem na tym łowisku. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, jak pięknie tutaj w ogóle jest, jak duże jest to łowisko. Mam tutaj niewiele ponad 100 km z domu i jeszcze jakoś tutaj nie trafiłem, ale chyba to się będzie musiało zmienić, bo mi się łowisko bardzo podoba. No ale w związku z tym, że jestem tutaj pierwszy raz, no to tak troszkę po omacku przystępuję do łowienia, bo to jest żwirownia, więc można sobie wyobrazić, że tam to dno jest bardzo zróżnicowane. Tu był wydobywany piach, żwir, no i przed zalaniem górki, dołki i tak dalej. Zresztą to widać gołym okiem, jak się spojrzy na to łowisko. Wytypowałem sobie 3 miejsca. Jedno pod drugim brzegiem, właśnie tam, gdzie łowię, tam jest takie wcięcie w trzcinach i tam jest dosyć głęboko. Myślę, że tam jest ze 2 metry wody. Przy samych trzcinach z 15 metrów na lewo taki jest cypel trzcin i tam znowu przy samych trzcinach jest bardzo płytko. Myślę, że tam może być z tyle wody. Tam jeszcze nie zarzucałem zestawu. Więc tak, to jedno miejsce. Drugie miejsce tutaj po prawej stronie, taka głębokie miejsce też przy trzcinach, ale jakieś 15-20 metrów od trzcin. Głębokie miejsce to mi właśnie syn gospodarza podpowiedział, że tu jest fajne miejsce na liny, karasie, leszcze i trafiają się karpie, amury. Więc to jest takie drugie miejsce i trzecie miejsce po prawej stronie. Taka bardzo dobrze widoczna łacha piachu, jest żwiru z kamieniami.
takie wypłycenie. I z doświadczenia wiem, że właśnie latem karpie lubią sobie wypłynąć na taką łachę i one się w takim miejscu wygrzewają. Kiedyś byłem na łowisku Kamień, to było najpewniejsze miejsce łowienia, żeby właśnie na tą łachę trafić i tam były ryby. No ale jak na razie z tych dwóch miejsc, czyli z tego po prawej, z tego po lewej, same drobne ryby. Tam naprzeciwko spod tych trzcin też miałem drobne rybki, tu gdzie teraz jestem, no ale jak widzieliście trafił się jeden karaś, więc no na razie szukam. Mam przygotowany pelet do łowienia, to jest pelet Sticky Banoffee. To jest taki roboczy mój pojemnik. Tutaj mam w tym wymieszany też z ciemnym peletem i on już jest dosyć dobrze dowilżony, więc mogę z niego formować jakieś tam kulki i oblepiać podajnik, więc 2 mm pelet. Przygotowałem też pelet 4 mm. On też jest namoczony, więc teraz właśnie łowię, metodę oblepiam tym 4 mm peletem. Można to zrobić, jak widzicie. Otworzyłem też ten 8 mm, paczkę 8 mm peletu, no bo też nęcę tutaj blisko już, żeby same grube frakcje były w wodzie, żeby te małe rybki tego nie zjadały, bo jak rzuciliśmy tu przy brzegu, to po prostu te małe ryby się zabijają. Jedna przez drugą próbuje zjeść ten... O, chyba mam następnego karasia. Jedna przez drugą te małe rybki próbują chapnąć właśnie ten pelet, który tu leci. Nawet ten 8 mm wpada do wody, a rybki takie jak palec próbują go szarpać, jedna z drugiej wyrywa z pyska. Ale ten wiatr dzisiaj hula, tak jak... Przygotowałem też zanętę Power Scopex, ale na razie tej zanęty to się w ogóle boję użyć, bo pelet wpada do wody i te ryby się zabijają. Tutaj rzucaliśmy też zanętę do wody, ojejku, to te ryby się bardzo rzucają na tą zanętę. O. Także jest następny karaś. Kurczę, jaki one piękny kształt mają te ryby. Jakbym był daltonistą, to bym powiedział, że to jest pospolity karaś. No. Jak najbardziej. Taki grzbiet, taki wysoki grzbiet. Pewnie się pokrzyżowały, ale to nie jest pospolity. No to Taki, powiedziałbym kurczę, taki pospolity, jest. tylko kolor nie jest pospolity. Taki trochę w złoto wpada. Ale o, 10 Power Scopex. Rybę wypuszczam. Możesz, Michał, najechać tutaj, pokażę, jak nabijam ten podajnik. Tak sobie pomyślałem, że skoro są te małe ryby, no to już zrezygnowałem w ogóle z tego 2 mm. Łowię tym 4 mm. Mam najpierw ten podajnik nabijam, tak dosyć mocno się staram to nabić, jeszcze ręką dociskam, żeby była taka dosyć twarda warstwa. I taką robię jeszcze drugą warstwę z tą przynętą wewnątrz. O, i tak to wygląda. Słuchajcie, ja zobaczę tylko, jak tam te parasole, czy coś się nie stanie. Przy okazji pokażę Wam, jak wygląda stanowisko. No tutaj się stały dziwne rzeczy. Zaraz do Adama wracamy, tylko przełożę takie rzeczy, które niekoniecznie się powinny nagrzewać, a całą resztę to już sobie uporządkuję po live'ie. No, także to wygląda tak. Pod stanowisko mogliśmy dojechać samochodem, wypakować rzeczy, samochód odstawić na parking i tyle, nie? No, łowisko pod tym względem jest super. Siedzimy tutaj tak, jakbyśmy byli sami nad wodą, nie widać żadnego wędkarza. Ja mam nadzieję, że te większe ryby, no jak będziemy podawać troszkę więcej tego grubszego
grubszego towaru. Oczywiście te małe rybki będą to zjadać, no ale przyjdzie taki moment, że wreszcie i te większe ryby ruszą na żerowanie. No i te małe się spłoszą i już będą brały większe ryby. Dobra, powrócimy do pytań, bo tak jak mówię, ten live dzisiaj nie będzie trwał nie wiadomo ile. Takie raczej szybka pogawędka. Łukasz Westfal się pyta, kiedy test Zanet są natural? Co, na przyszłym tygodniu? Są natural? No, No pewnie. będziemy, nie? Mhm. W przyszłym tygodniu też myślę, że będziemy odpalać live'a, to od razu mogę Wam zdradzić. Jeszcze nie wiem kiedy, wtorek, środa, coś w te dni. I z tego miejsca, gdzie będziemy, myślę, że spokojnie będziemy mieli czas, żeby odpalić nawet takiego godzinnego live'a. Kacper, oj, akurat młody wie, jak się tam dobrać do ryb. Już nieraz widziałem na odcinkach u Imoda, jakie ryby łowili. Młody, czyli Adrian. Hubert Kazubowski, witam serdecznie. Czy możecie zdradzić, kiedy Preston Rig Station wejdzie do sprzedaży połamania? Z tego co wiem, bo Adam chyba nie wie, Ja nie wiem, ja nie mam takich danych. to jest kwestia na dniach. Na dniach. Do końca tego tygodnia albo od początku przyszłego tygodnia. O, no to szybko. Kacper, mam nadzieję, że pobijesz tutaj życiówkę Lina. Też mamy taką nadzieję. To by było coś pięknego. To by było coś pięknego. Na to liczę. TT Karp, fajny karasek. Tierandert, gdzie łowi? Wojsze. Artur Cieślak, panie Adamie, może do podajnika co rzut 2-3 peleciki 8 mm, aby większe ryby miały przy czym się zatrzymać, gdyby weszły. No to jest jakiś pomysł. Na razie podajnik nabijam 4 mm peletem, takim grubym dosyć. On ładnie się na dnie też prezentuje. Więc myślę, że to już jest coś trudniejszego dla tych małych rybek do zjedzenia. Będzie kolejny karaś. Nie ma drobnych ryb, Będzie kolejny karaś. bo nie ma drobnych, tak? Ale już były takie dziwne takie branie, było takie bardzo powolne. Ja może Takie teraz, dużo. jak wiesz, ja Może myślę, że te obcierka. karasie też tak działają, że jak one przypłyną, to też te inne ryby odpływają. A ja teraz założyłem bardzo dużą przynętę, bo mam 10 Bandung Wafter Power Scopex, więc to jest dosyć taki duży wafterek. Może trzeba mniejszego jakiegoś założyć. Kasper, tak z ciekawości, co kolega operator robi po live? Łowisz rybki, czy przyglądasz się Adamowi? Kurczę, ludzie, ja tu z kamerą zapierdzielam naokoło. No, musielibyście to kiedyś zobaczyć. Bo... Ja mam nieraz w jednej ręce ten operator do drona, w drugiej trzymam kamerę, a jeszcze przy lewym uchu telefon. Także, A kamera stoi jeszcze na tym, a na statywie. jeszcze jedna na statywie stoi, także zauważcie, jest co robić. No, niestety do tych ryb to ciężko nieraz jest usiąść. Chyba że jest bardzo dobry dzień i tych ryb po prostu jest bardzo dużo. To wtedy tak. Tak, no to wędkowanie takie, czy dla mnie przed kamerą, czy no jak Michał jest ze mną i sobie nieraz tam no złapie tą wędkę na chwilę, to nie jest to takie wyjście na rybę, jakbyście sobie myśleli na luzie. No tutaj jednak trzeba troszkę poopowiadać, trzeba złowić jakoś ryby, trzeba tą rybę zaprezentować. Tak, jest pewna presja czasu też, no bo jednak jesteśmy Tak. w pracy i to wiecie, no tak samo jak każdy z nas w pracy, no jakby jak idziecie do pracy na 8 godzin, no to jakby pewnie chcecie pracować tyle, ile macie pracować, nie? A, mam katar. Alies Kral, zdrówka, bo upał. No powiem wam, że nie jest źle. Przyszły jakieś takie chmury, to trochę coś tam wieje, więc jest ok. Adam, podasz mi przed pytaniem wody, proszę, bo tak mi zasło w gardle już, jakbyś mógł mi jeszcze odkręcić. No i nawadnianie to postawa. O. Słuchajcie, prawie 100 osób na live, więc jakbyście tam cyknęli łapkę w górę, to będziemy wdzięczni. Michał Koreń, może kilka słów o wędkach Dura Carp. Jak odczucia, jak wrażenia? O właśnie teraz Dura Carp zaczyna pracować, bo jest karp. Czekajcie, ja muszę być czujny, bo tutaj mam na klipie. Już nie mam na klipie, więc jest ok. Słuchajcie, się tylko wtrąca Adamowi w hol, bo ten hol pewnie chwilę będzie trwał. Jak Adam wyholuje tego karpia, to będziemy się niestety z Wami żegnać i powrócimy do kręcenia filmu. Nie, Michał, tam już będą ryby, myślę. Tak? Spokojnie, no. Myślisz to, żeby normalnie go na live jeszcze wypuścić? Czy już do kamery głównej? A to jak uważasz? To chwilę potrwa, nie? No chwilę potrwa. Ja mogę opowiedzieć o wędce, no bo tą wędkę na rybach, no to tak naprawdę to jest pierwsza większa ryba, która wzięła. Mam nadzieję, że to będzie widać
jak ona pięknie się ugina. Bardzo fajne wędzisko. Jeżeli wezmę pod uwagę, że to jest wędzisko budżetowe, to naprawdę bardzo przyjemna wędka. Ohoho. Bardzo przyjemne wędzisko, pięknie do tej pory jak się zarzucało, to można było fajnie i celnie tym wędziskiem zarzucać. Ma dwie szczytówki w zestawie, 1 i 2 uncje. Wygląda na ładną rybę, więc może coś fajnego do podbieraka wpadnie. Dlatego też o tym mówię. Mamy 21 minutę live. Teraz tak naprawdę, no teraz mogę sobie poholować tym wędziskiem rybę. Wygląda na bardzo mocne, więc pierwsze wrażenia są pozytywne. Jeśli miałbym swoje wrażenia na temat tej wędki powiedzieć, no to jestem na razie zadowolony. Dosyć długi też dolnik, więc będzie, myślę, można dosyć daleko tym zestawem zarzucać. Michał Jaworski. Dzień dobry, pozdrawiam Adaś. Cześć Michale, bardzo miło, że jesteś. Robert Papuziński, pozdrawiam. Fider Metod Polska. Gdzie łowicie dzisiaj? Łowisko Wojsze. Ja tak jeszcze tutaj tylko dopowiem, bo tak jak mówię, no szukaliśmy tutaj tych ryb. Dużo czasu na początku poświęciliśmy temu miejscu, co nam Adrian polecił. Nie można było nic złowić, ja tam donęciłem to łowisko grubym peletem. Przeszedłem później na tą płyciznę, no bo tam liczyłem, że tam pojedyncze jakieś karpie będą na tej płyciźnie. Niestety tam też były drobne ryby. Wróciłem z powrotem tutaj do tego zanęconego miejsca tym grubym peletem. Znowu były małe ryby. I tak naprawdę tam w tym wcięciu to zacząłem łowić tuż przed live'em. Zacząłem łowić tuż przed live'em. W tym cięciu, tak. Tak, w tym wcięciu. To było pierwsze miejsce, jak tu przyjechaliśmy na to łowisko, to pierwsze miejsce wskazałem, że to będzie takie dla mnie najbardziej atrakcyjne łowisko. Michał może to potwierdzi. Tak. Ale też prawda, że rzucałeś i też były tam wzdręgi, nie? Ale to pierwsze 2 rzuty, a później Tak. zacząłem rzucać tym 4 mm peletem. A wiesz dlaczego wpadły ryby? Bo odpaliliśmy live'a. To jest Tak, jakby dobra standard. energia od ludzi. Tak, to o to mi właśnie chodziło odpalając tego live'a. Także dziękujemy Wam, jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni. Będziemy mogli powrócić do nagrywania filmu. Przemek się pyta, jak wrażenia o wędkach. No to Przemek, popatrz. Nie no, wędzisko pięknie pracuje. Fajne ugięcie. Kurczę, żeby mi ten karp tam w tą płciznę nie wszedł, bo tam sobie myślę, że tam jakieś mogą być Holender, coś tu źle czuję. Muszę chyba górą go ciągnąć. Znaczy, fajne ugięcie, naprawdę mocna wędka. No niestety. On tam, a nie, on chyba jeszcze jest, tylko tam są jakieś zaczepy, mam wrażenie. Chyba muszę być bardziej ofensywny w holu. Jest jeszcze ryba? Jest. On czepia się, ja czuję, że on tam czepiał o coś, wiesz? Tam, tak jak Ci mówię, ten jęzor taki wychodzi. On skubany tu za winkiel próbuje wejść. Dziami pisze, że to duża płoć. Tomasz Dunek, co to za zbiornik? Wojsze. Kapi 12, to te Wojsze niedaleko Ostrowi Mazowieckiej? No tak. No. Stanisław Janaszek, co to jest za ryba? Nie mamy pojęcia, no, pewnie karp. Kapi 12, witam biorą. Przed live'em było gorzej, na live'ie zaczęło, więc dobra energia od ludzi to jest to. Woda tu jest bardzo czysta, bardzo klarowna. Ja już widzę tego karpia, jest pod powierzchnią. On tam był moment, że on po zaczepach tam szedł, wiesz? Całe szczęście on wyszedł do powierzchni. Ale co, ładny? Ładny, nie? No wiesz... Czy tutaj te żwirownie, jak mają głęboko, to już mogą być bardzo waleczne, nie? Pełnołuska ryba, tak mi się wydaje, z tego co widzę. Jest już w miarę blisko. Michał, ja tu będę operował podbierakiem. Dobra. Tu ludzie Pełnołuski nie, to nie jest Nie, pełnołuski. zwykły. On miał taki rządek pod tą płetwą grzbietową. Tu ludzie piszą, że te uklejki są bardzo waleczne tutaj. Dobra, co tam, wejdę mu do wody. No. Słuchajcie, piękne ujęcia tutaj myślę będą. Jak dalej będziemy łowić i będą ryby, będą piękne ujęcia, bo to jest bardzo klarowna woda. Super. A, Spróbuję go za pierwszym razem tutaj odwrócić. On niestety nie jest taki skory, żeby tutaj się poddać, ale może go... Nie zanurzam podbieraka, żeby go jeszcze tak bardzo nie wkurzyć. Zrozumiał, że może i to zrobił. Ale już był blisko.
Słuchajcie, wtrącę się w zdanie Adamowi, ale tak jak mówiłem, pokażemy Wam tą rybę i jeszcze przed wypuszczeniem jej skończymy live'a i dogramy ją już do filmu, więc przepraszam z góry za pytania, na które nie odpowiemy teraz, ale proszę Was, jeżeli są bardzo pilne, to powtórzcie jeszcze raz w komentarzu po retransmisji albo w retransmisji i na pewno po rybach na nie odpowiemy. Michał, no może być tak, że się coś ruszy i może odpalimy jeszcze live'a. No Tak, nie tak, wiem. tak. Jeżeli oczywiście się ruszy coś i będziemy mieli większość tego filmu nagranego, to jeszcze się z Wami połączymy albo tutaj, albo na kanale u Adama. TT Carp, kiedy będzie film? TT Carp w każdy piątek, co piątek, godzina 10. Chyba że pytasz o film z Wojsza, no to jeżeli uda się go nagrać, to kwestia 2 tygodni. Aj. Chciałem go sposobem tak główkę mu nachylić, ale się nie dał. Piszą ludzie, że piękna ryba. Seba się pyta, czy na grunt łowimy. Na Method Feeder. Nepix, Polska, tak jest, Polska, łowisko Wojsze. Ojej. Prawie wyskoczył. Michał, ja go nie będę wyjmował Nie. z wody, bo to jest Nie. duża ryba. Ja Wam pokażę tylko, jak on wygląda ładnie. Piękna ryba, piękny pokrój jest. Chyba że ja wszedłem do wody jakoś i do tego dużego podbieraka byśmy go wsadzili. Ale to już damy do Tak, filmu. już okej. Tak, nie będziemy, Dobrze. wiecie co, męczyć za bardzo tej ryby, bo jest gorąco, więc naprawdę musimy o nią dbać. Więc słuchajcie, dziękujemy za dobre fluidy, za dobrą energię, bo to chyba dzięki temu live'owi No, się woda otworzyła. ruszyło się. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście. Do zobaczenia na następnym live'ie albo na filmie kolejnym. Tak, do zobaczenia na filmie. Postaram się dzisiaj jeszcze raz z Wami połączyć. Jeszcze, jeżeli są pytania bez odpowiedzi, napiszcie je pod retransmisją. Dzięki, że byliście i do usłyszenia. Na razie.